Cześć, witam Was w 166 vlogu. Kurczę, jak ten czas leci. Moi drodzy, dzisiaj będzie o wymianie skrzynek na gaz, skrzynek licznikowych na gaz. Jakiś czas temu wrzucałem Wam materiał, gdzie wymieniałem skrzynkę właśnie taką gazową, ale ona była montowana na budynku. Tam między innymi też przewijałem całe te przyłącza, bo były nieszczelne, gdzieś tam puszczało i tam była też montowana nowa skrzynka, tam była z tworzywa montowana. Dzisiaj będę wymieniał dwie skrzynki, właśnie dokładnie takie jak tu widzicie za mną. To są skrzynki metalowe z plecami i one będą montowane na cokole. Tamte skrzynki, które wymieniałem, no były, powiem Wam, zresztą też zobaczycie, były w opłakanym stanie i tam już była pora najwyższa je wymienić. Cały problem wymiany tych skrzynek był taki, że tamte skrzynki były montowane, podejrzewam, razem z rurami. Tutaj musiałem trochę więcej wycinać boków, żeby przez te rury przepuścić, ale miałem kilka opcji montażu tej skrzynek, bo jak wiecie, skrzynka na cokole, czyli rury wychodzą z ziemi, jest betonowy cokół, studzienka. Na to trzeba właśnie zamontować te skrzynki, czyli ona jest z każdej strony zabudowana i od spodu ma te przeloty. Ja musiałem właśnie z boku jeszcze z prawego, tak jak tu widzicie, wyciąć, żeby przez te rury przepuścić, ale potem to tak zmontować, żeby ta skrzynka stabilnie się trzymała, bo to jest przy płocie, różnie to bywa. Czy to jakiś jegomość zachwiany z zaburzoną grawitacją będzie szedł się oprze, czy różnie bywa. Czy dziecko, będzie gdzieś tam pukało, stukało. Różnie to bywa, jak to jest na ogólnie dostępna skrzynka. Także ona musiała być zamontowana, że tak powiem, solidnie. Jak to zrobiłem? Nie będę Wam zdradzał. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że zaciekawi Was dzisiejszy materiał. Tutaj wymieniałem dwie skrzynki, to przy domku takim bliźniaku, można powiedzieć, i do dwóch rodzin, że tak powiem, te skrzynki bliźniacze wymieniałem. Także co, nie będę tutaj Wam przynudzał, zapraszam do oglądania. Wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję. Widzę, że bardzo dużo ludzi ogląda, mało ludzi łapkę daje, ale jak możecie, będzie mi miło. Jak klikniecie tą łapkę, subskrybuj, czy łapka w dół, czy łapka w górę, to już tutaj Was nie namawiam, zostawiam to Waszej indywidualnej ocenie. Także tu jeszcze chciałbym podkreślić, moi drodzy, że te vlogi, które robię, nie są vlogami instruktażowymi. Jeśli coś się uda Wam podejrzeć, coś będzie pomocne, to bardzo mnie to cieszy. Zawsze możecie do mnie napisać, się zapytać, jeśli będę w stanie podpowiedzieć, pomóc, bardzo chętnie odpiszę, podpowiem, pomogę. Ale te vlogi, które robię, są vlogi z mojej pracy, czyli nie są idealne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Nieraz słabo widać, nieraz jest przekrzywione, nieraz jest do połowy, ale ja mam kamerkę na głowie i ja pracuję, ja sobie nie ustawiam niczego, włączam kamerkę i po prostu pracuję. Często jest tak, że ja po prostu o tej kamerce też zapominam, że ją mam. Dopiero jak mi bateria padnie, zaczyna pikać, to przypominam sobie, że kamerkę miałem. Także tutaj prośba o zrozumienie i wybaczenie błędów czy złej jakości nagrania, ale tak jak Wam mówię, nagrywam to dzięki uprzejmości właśnie ludzi, u których to robię, i ja się skupiam głównie na pracy, nie na ustawieniu, na odpowiednim świetle, tylko na pracy, bo ja wykonuję pracę, za którą mi klient płaci jakąś określoną kwotę. Ja szanuję pieniądze, tym bardziej szanuję pieniądze klientów i
Chcę się z Wami dzielić swoją pracą, ale muszę na pierwszym miejscu postawić dobrze wykonaną pracę, dobrze wykonaną w miarę moich możliwości, bo dana osoba mi za tą usługę płaci, więc nie mogę robić kichy u niego, a żeby było pięknie nagrane, bo to, no a nie zawsze da rady to wszystko pogodzić, także to jest tak w kwestii wyjaśnień. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i no, wybaczycie te wszystkie potknięcia, niedociągnięcia, niedoskonałości. Także co, nie przedłużam, bo się rozgadałem. Zapraszam do oglądania i oczywiście, jak zawsze, za tydzień na kolejny nowy materiał. Także do zobaczenia, miłego oglądania. Cześć. No hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy wymieniać skrzynki gazowe. Tak, wiem, niedawno, jakiś czas temu wymieniałem skrzynkę gazową, tam przewijałem też przełącze, tam ta skrzynka gazowa była na budynku montowana, a dzisiaj i tamta była z tworzywa. A dzisiaj jedziemy wymieniać dwie skrzynki, w sumie jedna obok siebie. Są to skrzynki metalowe i są montowane na postumencie, na cokole. Także jest no, jakaś tam mała różnica i coś, można powiedzieć, nowego. Czemu je wymieniam? No tam klientka przyszła, no, że te skrzynki ma strasznie przerdzewiałe, brzydkie i no, już nadają się do wymiany, bo można powiedzieć, że ich tam trochę rdza trzyma. Zresztą jak będę nagrywał, to mam nadzieję, że się tam uda nagrać i zobaczycie zresztą, jak one wyglądają. Bo ja byłem tam oglądać wcześniej. No musiałem pomiary zdjąć, żeby kupić nowe skrzynki w takich samych czy też zbliżonych rozmiarach, żeby na tym postumencie, na tym cokole one tam się jakoś spasowały. Tamte stare były montowane, nie wiem, czy mi się uda tak samo zamontować. No mam jakieś tam dwie opcje montażu tych skrzynek, bo nie wiem, czy mi się uda tak samo zamontować, jak te stare były. Podejrzewam, że nie, ale no być może i tak, no nie wiem, zobaczymy, to wyjdzie wszystko w praniu. Na pewno boki trzeba będzie docinać, bo to jest skrzynka przy skrzynce. W środku te rury wychodzą na dwa mieszkania, to jest taki jakby bliźniak i dwie skrzynki obok siebie stoją, tam rura wychodzi na bocznych ściankach. Z jednej strony, z lewej strony, drugiej z prawej. Te boczne ścianki będę musiał dociąć, żeby tą rurę tam, żeby ta rura tam weszła między te skrzynki. No takiego troszeczkę, tak powiem, rzeźbienia będzie, no ale flexa mam, jakiś tam lisiczkę mam do metalu, także myślę, że damy sobie radę. O, co jeszcze? Pogoda dopisuje, to jest dobrze, że nie pada, ciepło jest, to można robić takie rzeczy. No mówię, tylko z tym montażem, no mam dwie opcje, zobaczymy, którą wykorzystam. Najważniejsze, żeby no, ta skrzynka była przytwierdzona stabilnie i no, jakiś wiatr czy nie wiem, na przykład podchmielony jegomość się oparł i z tą skrzynką nie poleciał, nie? Ona musi być no, jakoś tam stabilnie, pewnie przytwierdzona do tego postumentu, no to będę już tam kombinował na miejscu. Także co? Jedziemy i będziemy działać. Jak zawsze, do zobaczenia na miejscu. No i jak widzicie, dotarłem na miejsce. Tutaj są te stare skrzynki, zaraz je zobaczycie, tylko najpierw wypakuję nowe, nówki nieśmigane, zapakowane w
wczoraj je odebrałem. Tutaj w tle widzicie te stare, które będziemy demontować, podmieniać. Że to mamy wypakowane. Teraz muszę pootwierać te drzwi od tych szafek starych, żeby się dostać do środka. Tutaj mam taki magiczny kluczyk właśnie do tych skrzyń, czy elektrycznych, czy gazowych. No i właśnie te skrzynie będziemy demontować, wymieniać. Tu jak widzicie drzwiczki już same odpadają. Dawno tu nikt nie zaglądał. No i ta druga tutaj w trochę lepszym stanie, bo drzwiczki nie odpadają same. No tu będziemy musieli trochę ogarnąć, bo jak widzicie rodzina pająków tutaj już sobie kolonię założyła w środku. Teraz dyżurna śmiatka i będziemy zamiatać. Trochę z tych pająków najpierw z grubsza ogarniemy. Jedna, druga, tutaj na razie tak z wierzchu, żeby tylko się pająki do rąk nie kleiły, jak będziemy to wykręcać i demontować te stare skrzynie. Za dużo dratów mam na samochodzie, ciasno mam. Dobra, teraz klucz i bierzemy się za wykręcanie. I tutaj musimy te śruby powykręcać, te sztaby zdjąć. Je oczywiście wykorzystam do montażu nowych skrzynek. Tutaj miałem też inne opcje w razie czego montażu, gdyby te nie pasowały, ale tak wzrokowo zobaczyłem, że tutaj one będą idealnie pasować do tych nowych skrzyń, tylko je później odświeżymy. Także bałem się tylko, że tutaj z tymi śrubami będzie problem z wykręceniem, ale o dziwo nie było tak źle. Żadna się nie urwała, nie trzeba było ciąć, także idealnie to przypasowało, bo tak jak powiedziałem, mogłem wykorzystać do montażu tych nowych skrzyń. No i jedną mamy praktycznie wykręconą. No i tutaj ze zdjęciem tego nie było problemu, bo tutaj była akurat docięta ładnie. No z tą drugą będzie więcej problemu, bo była najpierw skrzynia montowana, a potem była rura przykręcana, także tutaj no, troszeczkę musiałem pokombinować, żeby zdjąć tą skrzynię, a co musiałem kombinować za chwilę zobaczycie, tylko najpierw też oczywiście odkręcę te szyny poprzeczne, które trzymają tą skrzynię. I tutaj właśnie będę musiał no, ciąć ją po długości, żeby ją zdjąć, no bo tak jak powiedziałem, tutaj pewnie była montowana skrzynia, a później była montowana rura poprzeczna, która przechodziła właśnie do tej drugiej skrzynki. I był wycięty tylko, okienko było wycięte w tej skrzynce. No i no nie było możliwości zdjęcia jej, także musiałem ją przyciąć i tutaj troszeczkę jak na polu minowym, no, kątówką musiałem ściąć bok, żeby ją no, otworzyć, że tak
to nazwę. No i tu już mamy też wykręcone te sztaby poprzeczne, także no skrzynka jest generalnie do zdjęcia, tylko właśnie tu jest jedno małe ale. Jak widzicie to okienko i no tej skrzynki bym nie ściągnął, także tutaj musiałem troszeczkę po skosie, żeby nie uszkodzić rury, nie uszkodzić licznika, a ściąć po długości, ją rozwarstwić tą skrzynię, żeby można było zdjąć. Także tutaj musiałem trochę pokombinować. No ale dla chcącego, jak to się mówi, nic trudnego. Także tu już mamy rozcięte, teraz ją tylko rozwarstwić. No ta blacha dość taka, to chyba była 0,8, także dość no, sztywna, twarda. I sobie kombinerkami poradziłem, trochę młotkiem, trochę kombinerkami i tu chodziło, żeby nie trzeba było żadnych subtelności, po prostu brutalna siła i żeby tylko rozwarstwić, tak to szło na złom. Także tutaj no, nie bawiłem się z tym w jakieś tam subtelności. No i teraz jak widzicie mogę zdjąć tą starą skrzynię. No i mamy odsłonięte wszystko, tak to wygląda bez tych skrzyń. No i teraz już dokładniej obmiotę wszystko, żeby tutaj, bo postanowiłem te rury przemalować trochę, bo jak widzicie, no ząb czasu na nich widać, także farbę do metalu miałem taką na rdze i postanowiłem tam obczyścić i przemalować te rury, jakoś tam z grubsza zabezpieczyć. Wiem, że powinno się te rury przeszlifować i tak dalej, ale to było naprawdę nieplanowane, te malowanie tych rur, co za chwilę zobaczycie. No teraz, ale to za chwilę, no teraz pierwszą skrzynię wypakowuję. Skrzynki pachną jeszcze świeżością, prosto z fabryki. Także rozpakować z folii i przymierzać. No tutaj kluczyk do tej skrzynki. No potem oczywiście pójdzie do właścicieli. Tutaj, żeby się łatwiej montowało, bo tutaj będziemy docinać i tak dalej, żeby te drzwi nam nie przeszkadzały, tu jest bardzo fajne rozwiązanie. Są drzwiczki ściągane, wystarczy te rygielki wyciągnąć w dół. I całe drzwiczki możemy zdjąć. Jest też opcja, że możemy przełożyć na drugą stronę. Także jest montowane w dwie strony te drzwiczki, na prawą lub lewą stronę. No i teraz musimy zrobić przymiarkę, tu właśnie gdzie było to okienko, tutaj będę musiał też przyciąć po długości, żeby tą skrzynkę przez te rury przełożyć. No i tutaj troszeczkę mierzenia. Żeby wyciąć z zapasem, ale no też nie przesadzić.
Tu jeszcze porównuję te otwory właśnie, też wysokość w tych starszych skrzynkach, żeby tam było z grubsza zbliżone. No i teraz się pobawię trochę w Picassa. No podmierzam wszystko, pomaluję sobie i potem będziemy tu właśnie w tej podługości musieli wszystko przyciąć. No i teraz leksem to, co namalowane, to ścinamy. Także tutaj jak leży ta skrzynka, jest wygodnie ciąć na leżąco. No, jak nie jest zamontowana, jest o wiele wygodniej oczywiście to wszystko zamontować. Znaczy przyciąć, nie zamontować. Montować będziemy później. No, tylko trzeba uważać, żeby tam gdzieś nie przesadzić z tym cięciem, za daleko nie pojechać. No i mamy tutaj wycięte. Także teraz możemy zrobić przymiarkę. Tutaj może wygląda, że łatwo to wszystko weszło, ale powiem Wam, że dość ciasnawo to wszystko tu wchodziło. Także nawet gdyby nie było rozcięte, ciężko by było to założyć, bo tą skrzynkę jakieś tam jest pole do rozszerzenia na dole. Tutaj jeszcze jest licznik i z tyłu ta rura, także to wszystko przechodziło tak na mocny styk, że tak powiem. I teraz jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, bo te śruby są, i muszę zaznaczyć tutaj taki ząbek wyciąć, żeby ta śruba weszła właśnie w ten ząbek, żeby bardziej spasować z tym cokołem. Tutaj w przypadku tej skrzynki akurat było tak, że tylko z jednej strony musiałem przyciąć, z drugiej pasowało. No te cokoły też tak nie są za równe, także ciężko tutaj było to wszystko wyrównać. Ale starałem się tak zrobić, żeby te skrzynki jakoś ze sobą potem dwie spasować, żeby nie było, że jedna wystaje bardziej, druga mniej. Tutaj oczywiście jeszcze ta farba, o której mówiłem, no to tą farbą zabezpieczę też te miejsca cięcia, żeby potem to nie rdzewiało, chociaż ta blacha to ocynk jest pomalowany, mówię o skrzynkach. No ale dobrze zabezpieczyć też farbą, bo to wilgoć, woda i tak tam się będzie dostać, także dobrze jest farbą zabezpieczyć. Tutaj benzyną ekstrakcyjną jeszcze poprzecieram te rury z tego brudu, tam z grubsza odtłuszczę przed malowaniem. No i tutaj właśnie tą farbą te miejsca cięcia, tam z 3 warstwy generalnie położyłem, bo jedną teraz, później jeszcze tam poprawiałem, tak żeby nie było gołego metalu, żeby to później gdzieś nie rdzewiało. Że tej farby tutaj na miejsce tych cięć nie żałowałem, jak widzicie. Tak starałem się wcisnąć tą farbę dokładnie wszędzie, żeby nie było gołej blachy. No i teraz póki tych skrzynek tych na liczniki nie założyłem, pomyślałem, że obmaluję te rury wszystkie.
tak żeby to jakoś, chociaż to będzie zakryte, ale żeby to jakoś wyglądało i w jakiś tam sposób minimalny, chociaż ale zabezpieczało. Także całość wygodnie jest pomalować, jak nie ma tych skrzyń, to wygodnie jest malować, także malowałem wszystkie rury naokoło, też tam z 2 czy 3 warstwy położyłem tej farby, tak żeby to ładnie wszystko pokryło. No i musicie chyba przyznać, że lepiej wygląda niż te pordzewiałe rury. Nie jest jakieś tam profesjonalne malowanie, ale na pewno lepiej wygląda niż to, co było. No i teraz będziemy montować tą pierwszą skrzynię. No i tu zwróćcie uwagę, że właśnie po to mi ten ząbek był, żeby ta śruba tam naszła. No oczywiście mogłem wywiercić też otwór wiertłem, ale postanowiłem ząbek, żeby było też pole manewru do ustawiania tej skrzyni. No i teraz jak widzicie, te sztaby idealnie tutaj pasują, także przycisną przód i tył do tego cokołu, także są spasowane idealnie, także tutaj możemy to poprzykręcać i tą skrzynkę licznikową przykręcić do tego cokołu, tak samo w sumie jak była przykręcona ta stara. No i tego ząbka, co wycinałem, nie widać, bo on jest pod tą sztabą. Tutaj akurat nie musiałem, tak mówię, z drugiej strony wycinać. No takie cokoły, jakie były, do takich musiałem się dostosować. No i teraz tutaj też łatwiej przykręcać tą śrubę, bo tutaj wtedy nie było tego wycięcia. Teraz jest, także łatwiej tutaj mi manewrować kluczem i dokręcam jedną stronę. No i teraz drugą stronę. Jak widzicie, tutaj też z jednej i z drugiej strony ładnie dociśnie tą skrzynkę do tego cokołu. No i tutaj dokręcam. No i teraz oczywiście, jak widzicie, jeszcze jedną warstwę farby, żeby dokładnie pokryć to wszystko, te cięcie. No jeszcze te poprawki.
No i te sztaby też oczywiście pomaluję, żeby to wszystko było w jednym jednolitym kolorze. No a dodatkowo też zabezpieczy, chociaż te sztaby, powiem Wam, że w ogóle nie były zardzewiałe, dobry podkład był, ale pomyślałem sobie, że też je pomaluję, żeby już wszystko w jednym kolorze było. No i skrzynkę mamy przytwierdzoną do cokołu. Teraz możemy założyć drzwiczki. Tutaj właśnie montaż tych drzwiczek też jest prosty. Te rygielki zakładamy, te otwory zakładamy na górze, na dole, tutaj zamykamy je i mamy drzwiczki zamontowane. I tak mówiłem, tutaj jest tyle dobrze, że można je montować z jednej i z drugiej strony. No i teraz zamykamy szafkę i jedną mamy zrobioną, jak widzicie. Zamek chodzi, jest jedna gotowa. No i teraz bierzemy się za drugą. No tu też oczywiście się nie obejdzie bez cięcia, no bo układ rur jest jaki jest, także musimy się do tego dopasować. Tylko tutaj też drzwiczki oczywiście demontujemy, żeby nam nie przeszkadzały w montażu. No i tutaj pomiary wezmę po prostu z tej starej skrzyni, bo wymiary są takie same. Także sobie pomiary ściągnę z tej starej skrzynki. Chodzi oczywiście o te otwory na rurę. Czyli to, co jest na starej skrzynce, przeniosę na nową. No to w sumie jest najpewniejszy sposób, bo skoro stara była tak spasowana, chociaż tam te okienko było za duże, wycięte, tam trochę mniejsze wycięłem, ale też okazało się, no nie, i tak za duże, ale to się łączyło z tą drugą skrzynką, także no troszeczkę, że tak powiem, za duże okienko tutaj te właśnie wycięłem, chociaż chyba tam koło centymetra zmniejszyłem od tego starego, ale i tak było za duże, ale to już tam nie ma znaczenia, tego i tak widać nie było. Ale generalnie całe te wszystkie
wartości przeniosłem po prostu ze starej na nową skrzynkę. No i tutaj rysuję linię cięcia. No i możemy brać się za wycinanie. Jeszcze sprawdzam poziom baterii, ale jeszcze dużo zostało, także mam dużą baterię, także spokojnie starcza na dzień pracy. No i lecimy teraz tutaj właśnie. Aż szkoda ciąć tak ładnych nowych skrzynek, no ale tutaj jak nie ma innej możliwości, to trzeba no niestety ciąć. No i otwór mamy wycięty, jak widzicie mniejszą to okienko zrobiłem od tej starej, ale i tak było za duże. No i teraz przymiarka. No i tutaj też oczywiście będę musiał te ząbki wyciąć na śruby, żeby tutaj od frontu te skrzynki spasować ze sobą, żeby były w jednej linii. No i tutaj sobie zaznaczam miejsce cięcia, oczywiście też z lekkim zapasem, bo jak widzicie, no dość sporo wystaje, a zależało mi, żeby one tu od frontu były, no, że tak powiem, zlicowane ze sobą. No tak jak widzicie, tutaj te skrzynki tak przekładane, no to tak na styk można powiedzieć przechodziło wszystko. No i teraz to, co zaznaczyłem, muszę sobie tutaj na spód tej skrzynki przenieść, bo no, żeby wygodniej było ciąć. No i to, co tam zaznaczałem, jak postawiłem, przeniosłem na spód. No i tu Wam powiem, no kawałeczek tutaj zamiast zacząć ciąć właśnie od rantu, ja tu od środka zacząłem i trochę mi tutaj za głęboko weszło, ale no tak widzicie, odrobinkę przesadziłem, ale no trudno, no, popełniłem błąd tutaj w sztuce, że tak powiem. Taki nieznaczny, bo nieznaczny i tak tego widać nie będzie, bo będzie właśnie pod tą sztabą. No ale zawsze zaczyna się od początku, a nie od środka. Trzeba mieć to na uwadze. No i teraz te ząbki odginam, tak żeby łatwiej było je ściąć kątówką. Jeden mamy, teraz drugi. Jeszcze tylko te zadziory wyrównać, zeszlifować. Zresztą niby i tak pod spodem by było, no ale to nie ma znaczenia, po co ma sterczeć. No i teraz mamy podocinane wszystko.
Teraz oczywiście zabezpieczyć to tą farbą. No to właśnie najważniejsze jest miejsca tych cięć zabezpieczyć farbą, tak jak mówiłem, żeby tam się woda nie dostawała, mimo że to ocynk, blacha, ale no, ząb czasu swoje robi. Także dobrze tutaj farby nie żałować i dobrze zabezpieczyć. No i teraz możemy to już założyć i skręcić. Teraz ustawiamy. Jak widzicie, tutaj front teraz mi się ładnie zlicował. Te cokoły trochę tam z tyłu odchodziły od siebie i no, tył troszeczkę odchodził, ale no, wydaje mi się, że tutaj właśnie front, żeby ładnie był spasowany. Tutaj te sztaby oczywiście jeszcze przetrę, bo je też będę je też malował. Także przed zamontowaniem je tam przetrzeć, odtuścić z grubsza. Jak widzicie, tutaj te miejsca cięcia na te ząbki, one są pod tą sztabą schowane, także ich kompletnie nie widać. No i podobnie jak w przypadku tej pierwszej, wszystko skręcamy do kupy, dociskamy do tych betonowych cokołów, te całe szafki. No i kluczem dociągać solidnie, tak żeby no, nie mogła się ani przesunąć, ani przewrócić, także tutaj porządnie się dokręcić, nie żałować. Żeby to wszystko stabilnie się trzymało. No, także to mamy zrobione. Teraz trzeba właśnie, tak mówiłem, pomalować to wszystko, tak jak w przypadku tej pierwszej. Tu jeszcze poprawki robię, tam gdzie były prześwity. Także to jest bodajże już trzecia warstwa, także wszystko przemalowałem jeszcze raz. Te jakieś gołe blachy, gdzie były, to wszystko popoprawiałem, zamalowałem tak, żeby no nie było potem, że gdzieś tam się woda dostała i zaczęło za chwilę rdzewieć. Także można powiedzieć, że szafkę mamy zmontowaną. Teraz możemy zamontować drzwiczki. I w sumie powoli zbliżamy się do końca. Także kluczyki po wszystkim właścicielom oddaję od tych szafek. A efekt końcowy jest taki jak na załączonym obrazku, że tak powiem. No i tak, zrobione, jak widzicie.
Trochę było cięcia, przycinania, ale się udało. No nie wiem, jak oceniacie moją robótkę. No te skrzynki, jak widzieliście, stare, no były w tragicznym stanie, także czas najwyższy było je wymienić. Tam jeszcze te rury przemalowałem tak z grubsza, tam zabezpieczyłem z grubsza, tam tak naprawdę trzeba było, nie wiem, je przeszlifować i tak dalej, ale już tam mi się pani nawet tam nie wspominała, to tak, że tak powiem, od siebie te rury pomalowałem. Zawsze jakieś tam z grubsza zabezpieczenie. No i te skrzynki, no jak widzicie, jest chyba różnica między tymi starymi, co były, a tymi nowymi. Się zdziwiłem, że te śruby mocujące te poprzeczne listwy tak łatwo dało się wykręcić. No plus dla mnie. Mniej roboty. Byłem przygotowany też na inne opcje montażu, ale udało się. Także tam no, ta skrzynka była przecięta po długości, bo to przez te rury musiałem przełożyć. No ale potem tą listwą to dociągnąłem wszystko tak, że ona na pewno się nie rozejdzie i jest stabilna przede wszystkim. No i chyba tyle. Cóż więcej mogę powiedzieć. Jak to wszystko wyglądało, no widzieliście, zobaczycie, czy widzieliście na materiale. No, także ja Wam już dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnej robocie jak zawsze. Hej.